Czy można skazać kogoś na 4797 lat więzienia? Dziś pokażemy wyroki, które brzmią jak z filmu, ale są prawdziwe. Sprawdź, jak prawo radzi sobie z najbrutalniejszymi przestępcami. Numer 1. Igor Portu, 1040 lat. Hiszpania, ETA. Igor Portu, podobnie jak Henry Parot, był członkiem baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA. Odpowiadał za udział w zamachach, które zabiły i raniły wielu ludzi. Wyrok, 1040 lat więzienia, miał charakter symboliczny. W praktyce, zgodnie z hiszpańskim prawem, Portu może spędzić maksymalnie 40 lat za kratami. Do dziś odbywa karę w hiszpańskim więzieniu. Numer 2. Cesar Alfredo Romero Chavez, 1090 lat, Salvador, MS-13. Cesar Alfredo Romero Chavez, kolejny z liderów gangu MS-13, został skazany za udział w 24 zabójstwach. Wyrok, 1090 lat więzienia, miał jasno pokazać, że państwo nie pozwoli na dalszą działalność tak brutalnych struktur. Romero Chavez nadal siedzi w więzieniu, a jego sprawa jest jednym z przykładów bezwzględnej walki Salwadoru z gangami. Numer 3. Richard Speck, 1200 lat, USA, masakra pielęgniarek, lipiec 1966 roku, Chicago. Richard Speck wdarł się do akademika pielęgniarek i przez kilka godzin terroryzował młode kobiety. Na końcu zamordował 8 pielęgniarek, jedną po drugiej, w jednym z najokrutniejszych mordów w historii USA. Początkowo został skazany na karę śmierci, ale po zmianach prawnych wyrok zamieniono mu na 1200 lat więzienia. Speck spędził resztę życia w więzieniu, gdzie w latach 80. stał się bohaterem skandalu po ujawnieniu nagrań pokazujących, że brał narkotyki i przyjmował kobiece hormony. Zmarł w 1991 roku na zawał serca. Numer 4. Christian Alexander Vigil Campos, 1216 lat, Salvador, MS-13. Christian Alexander Vigil Campos był kolejnym członkiem MS-13, który trafił przed sąd. Prokuratura udowodniła mu udział w 27 morderstwach, a także wiele innych brutalnych czynów. Wyrok był surowy. 1216 lat więzienia. To kara symboliczna, ale pokazująca, jak wielką skalę miały jego zbrodnie. Vigil Campos nadal siedzi za kratami, a władze Salwadoru zapowiadają, że gangi takie jak MS-13 nigdy więcej nie odzyskają wolności. Numer 5. Wilmer Segovia, 1310 lat, Salvador, MS-13. Wilmer Segovia to członek jednego z najbrutalniejszych gangów świata, MS-13. Grupa ta odpowiada za falę przemocy w Ameryce Środkowej, a jej członkowie mordują, zastraszają i kontrolują całe społeczności. Segovia został skazany za udział w co najmniej 33 zabójstwach. Łączny wyrok, jaki usłyszał w sądzie, to 1310 lat więzienia. Dziś wciąż odbywa karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Salwadorze. Numer 6. Christopher Bennett, 1800 lat, USA. Christopher Bennett został skazany w USA na 1800 lat więzienia. Jego sprawa dotyczyła brutalnego zabójstwa członka rodziny i powiązanych z tym czynów, w tym prób zabójstwa i innych aktów przemocy. Sędziowie uznali, że każdy czyn zasługuje na oddzielną karę, dlatego wyrok urósł do astronomicznej sumy. W praktyce, podobnie jak w innych przypadkach, oznacza to faktyczne dożywocie. Bennett wciąż siedzi w więzieniu i nie ma żadnej możliwości wyjścia na wolność. Numer 7. Lawrence Jacob Stevens, 1823 lata, USA. Lawrence Jacob Stevens był sprawcą brutalnego napadu, podczas którego zginęła jedna osoba. Ale jego historia nie kończy się na jednym zabójstwie. Prokuratura zebrała dziesiątki zarzutów związanych z morderstwem, próbami zabójstw i innymi ciężkimi przestępstwami. Sąd, stosując amerykański system kumulacji wyroków, skazał go na astronomiczną karę 1823 lata więzienia. W praktyce oznacza to, że Stevens nigdy nie wyjdzie na wolność. Do dziś odbywa swój wyrok w amerykańskim zakładzie karnym. Numer 8. Luis Garavito, 1853 lata, Kolumbia, bestia z Kolumbii. Luis Garavito, znany jako bestia z Kolumbii, to jeden z najbardziej przerażających seryjnych morderców w dziejach. W latach 90. polował na chłopców z ubogich rodzin.
Zwabiał ich obietnicą pracy, jedzenia albo pieniędzy. Potem torturował, gwałcił i zabijał. Śledczy odkryli, że Garavito działał na ogromnym obszarze. Udowodniono mu ponad 140 zabójstw, ale liczba ofiar mogła sięgać nawet 300 dzieci. To czyni go jednym z najbardziej płodnych seryjnych morderców w historii. Za swoje zbrodnie otrzymał wyrok 1853 lata więzienia. Jednak kolumbijskie prawo, podobnie jak w Hiszpanii, przewiduje maksymalny realny wymiar kary. W jego przypadku było to 40 lat. Garavito zmarł w więzieniu w 2023 roku na raka. Do końca życia pozostawał symbolem potworności i bezradności systemu wobec masowych zbrodniarzy. Numer 9. Julio González, 4350 lat, USA, pożar w klubie Happy Land. W marcu 1990 roku Nowy Jork przeżył jedną z największych tragedii w swojej historii. Julio González po kłótni ze swoją byłą partnerką, którą wyrzucono z klubu nocnego Happy Land w Bronxie, wrócił tam z kanistrem benzyny. Podpalił budynek pełen ludzi. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie, a w środku nie było wyjść ewakuacyjnych. W ciągu kilku minut zginęło 87 osób, niemal wszyscy obecni. Był to największy masowy mord w historii Nowego Jorku dokonany przez jedną osobę. Sąd skazał Gonzáleza na 4350 lat więzienia, czyli 25 lat za podpalenie oraz 25 lat za morderstwo za każdą ofiarę. W praktyce oznaczało to dożywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Julio González zmarł w więzieniu w 2016 roku w wieku 61 lat. Jego sprawa była jednym z powodów zmian w prawie budowlanym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w USA. Numer 10. Henry Parot, 4797 lat, Hiszpania, ETA. Henry Parot to jeden z najbardziej znanych członków baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA. W latach 80. i 90. brał udział w zamachach bombowych i atakach z bronią palną, które pochłonęły dziesiątki ofiar. Jednym z najbardziej krwawych zamachów był atak na koszary w Saragossie, gdzie zginęły całe rodziny żołnierzy. Kiedy w końcu stanął przed hiszpańskim sądem, lista zarzutów była ogromna. Zamachy, zabójstwa, próby zabójstw, udział w organizacji terrorystycznej. Sędziowie wydali wyrok, który trafił na karty historii, łącznie 4797 lat więzienia. Ale tu pojawia się paradoks. W Hiszpanii kary za każde przestępstwo sumuje się osobno. Każde zabójstwo to kilkadziesiąt lat. Każda próba kolejnych ofiar to kolejne dziesiątki. Tak właśnie powstają astronomiczne liczby. Jednak hiszpańskie prawo przewiduje maksymalny limit realnej kary. Dziś wynosi on 40 lat. I tyle faktycznie może odsiedzieć Henry Parot. W praktyce oznacza to, że choć symbolicznie został skazany na prawie 5000 lat, realnie jego kara równa się dożywociu. Tysiące lat w wyroku mają oddać sprawiedliwość każdej ofierze z osobna, nawet jeśli człowiek fizycznie nie jest w stanie przeżyć więcej niż kilkadziesiąt lat za kratami. Henry Parot wciąż przebywa w hiszpańskim więzieniu. Jego sprawa na długo pozostanie jednym z najbardziej znanych przykładów tego, jak prawo próbuje znaleźć balans między realnością a symbolicznym wymiarem sprawiedliwości. Jak widzicie, prawo często staje w obliczu niezwykle trudnych dylematów, a te ogromne wyroki mają na celu nie tylko ukaranie przestępców, ale i oddanie sprawiedliwości ich ofiarom. Choć większość z tych wyroków jest symboliczna, to za nimi kryją się tragiczne historie i niewyobrażalne cierpienie. Jeśli chcecie poznać więcej takich historii, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do zobaczenia.